Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Dzisiaj będzie taki troszkę odcinek specjalny. Trochę to było grane, trochę recenzja. Dzisiaj opowiem Wam troszkę o grze V-Rally 4, natomiast zdecydowałem się zamieścić ten film w serii To Było Grane, ponieważ chciałbym tutaj, żeby było dużo wspominek odnośnie gier sportowych i w pewien sposób dojdziemy do tego V-Rally 4. Nigdy nie przepadałem za grami samochodowymi i to zresztą wielokrotnie powtarzam, nie znaczy to, że nie grałem. Były gry, które mnie szalenie wciągały, ale były gry sportowe czy też samochodowe, które mnie totalnie odrzucały. Na początku, gdy rozpocząłem swoją przygodę z PC-tem, był fenomenalny chociażby Test Drive 3, był Stunts. Były gry, ogólnie te gry były dosyć w miarę proste, że tak powiem. One nie miały jakby jakiejś specjalnej głębi i w większości tych gier nauczony jeszcze z komputerów 8 i 16 bitowych, bo z Amigi też, to, że w tych wyścigach się nigdy nie używało hamulca. Hamulec był w ogóle niepotrzebny, przynajmniej dla mnie, więc dla mnie to było tylko zasadniczo 3 strzałki. Góra, gaz, lewo, prawo, zawsze automatyczna skrzynia biegów i nigdy hamulca i nigdy hamulca ręcznego, tylko pruło się po prostu na pełnej petardzie do przodu. I to było ogólnie takie, można powiedzieć, że te wyścigi były dosyć takie prymitywne, ale mnie osobiście to zostało przez długi czas. To będzie przez kolejne lata w wielu grach łapałem się na tym, żeby nie używać hamulca. I nadszedł rok 93 i wyszła gra, która mnie strasznie nauczyła pokory. Gra o dosyć długiej nazwie Network Kurek Rally. Zasadniczo była to gra, w której jeździło się tak zwane odcinki specjalne i głównie się ścigało z czasem. Było to fajnie zorganizowane, ponieważ mieliśmy wyścig z punktu A do punktu B, co było dosyć nowością, bo w większości tych gier jeździło się w kółko po okręgu. No i mieliśmy określony czas, żeby ten odcinek specjalny przejechać, następnie pod koniec odcinka specjalnego naprawialiśmy samochód i tak dalej, i tak dalej. To była gra, która nauczyła mnie hamować, bo tam się po prostu nie dało jechać na pełnej petardzie przez całą trasę, bo w którymś momencie wypadaliśmy z trasy, niszczył się samochód i dalej na przykład nie można było kontynuować, bo ten samochód bądź jechało się o wiele wolniej, bo ten samochód strasznie szwankował. I to było pierwsze moje takie zetknięcie z grą, w której fajnie było pokazane takie zmagania z czasem, trochę jak jeździł chyba Hołowczyc, wtedy chyba, nie wiem, czy już wtedy był popularny Hołowczyc, czy jeszcze nie. Natomiast pamiętam z Network Kurek Rally ten moment, kiedy siedziałem po prostu wbity na żółwia w monitor, ślina mi tu ciekła i tylko słuchiwałem się w głos pilota. Easy left, easy right, hard right. To było po prostu niesamowite. I to była pierwsza taka gra, która można powiedzieć, że miała takie dość silne, nazwałbym, elementy symulacji. Potem w 1994 wyszedł pierwszy Need for Speed, w którym ponownie nie używałem hamulca, bo to ponownie Need for Speed wprowadził nową taką cechę do gier. Podróż z punktu A do punktu B, ale w odróżnieniu od Network Kurek Rally były bardzo ładne trasy. Także jechało się, potem się z ogromną przyjemnością oglądało te replaye, żeby poglądać, co tam na tych trasach obok autorzy zamieścili. No ale Need for Speed to był też właśnie gra, w której się nie używało hamulca. Przynajmniej ja nie używałem, to nie mogę powiedzieć, że się nie używało. Ja nie używałem hamulca, więc prułem po prostu do przodu i koniec. W 1995 wyszła jedna z moich ulubionych gier przygodowych, Screamer, i tutaj jest pierwsze w pewien sposób takie troszkę gra, która wyłamywała się z tych moich zasad, ponieważ gra była na okrążenia, ale trasy były tak niesamowicie dobre, tak dobrze zrobione pod kątem graficznym, że grało mi się w to z ogromną przyjemnością. I to też była gra, w której nie używałem hamulca. Nie ukrywam, że w Screamera byłem dosyć niezły, bo tym samochodem, który najgorzej się prowadził, praktycznie wszystkie wyścigi wygrywałem, także było to całkiem fajne. Natomiast przeskoczymy jeszcze dwa chyba lata w przód, bo wychodzi Screamer 2. Screamer 2 oferował coś, czego jeszcze w grach samochodowych nie spotkałem, czyli
Brak handicapu. Zazwyczaj w tych grach wyścigowych, jeżeli się ścigasz z innymi samochodami, jest tak, że kiedy oni cię wszyscy wyprzedzą, no to jeszcze masz względnie szansę ich dogonić, bo te samochody zazwyczaj wtedy po prostu wolniej jadą, żebyś po prostu zdążył je dogonić, żeby była ta rywalizacja. Screamer 2 wprowadzał coś takiego, że czegoś takiego nie było. Jeżeli dałeś się wyprzedzić, to przez cały wyścig bardzo często już nie mogłeś ich dogonić, a bardzo często jeszcze ta odległość pomiędzy tobą a przeciwnikami się powiększała. Pamiętam, że pierwszy raz coś takiego w grze samochodowej doświadczyłem. To dla mnie totalny szok, że nie można wyścigu wygrać, że jedziesz i nagle wszyscy cię wyprzedzają i już potem właściwie nie masz szans, żeby ich dogonić. O tym zaraz powiem, do czego dążę, że tutaj nie ma tego handicapu, zaraz dojdę, że będziemy rozmawiać właśnie o bohaterze dzisiejszego odcinka. Były też gry, które były, nazwijmy to, dziwadłami wyścigowymi. Nie mówię tutaj o Wipeout czy o High Octane, ale były na przykład takie gry, które się nazywało Fatal Racing, które jeździło się po kółku i tam były różne takie jakieś wyskocznie, jakieś tam się robiło beczki, fikołki, takie jakieś dziwa. Pamiętam, że w Fatal Racing za dużo nie grałem, aczkolwiek grałem. W 1997 roku wychodzi pierwsza gra z serii V-Rally. Zobaczcie, 97, teraz mamy 2018, ile lat ta seria istnieje, chociaż przez ten czas wyszły cztery właściwie części. W 97 wychodzi pierwsza część V-Rally. Zagrałem w nią przez przypadek. Miałem takiego kolegę, Andrzeja, który ogarniał wszystkie gry sportowe i samochodowe. I to wszystko tam, te wszystkie samochodówki przez jego ręce przychodziły i on jak coś ciekawego miał, no to mi po prostu podrzucał. V-Rally trafiło do mnie z tego powodu, że w Stanach Zjednoczonych gra była nazwana Need for Speed V-Rally i tam zalicza się do serii Need for Speed. W Europie nazywało się to V-Rally Multiplayer Championship, jakoś tak. Tak naprawdę, jeżeli spojrzycie sobie na Wikipedię, na pierwszą część V-Rally, to tych tytułów przeróżnych, ta gra miała chyba z 10 różnych tytułów. W każdym regionie był po prostu inny i na każdą platformę się inaczej nazywał, ale sama gra to było właściwie to samo. I V-Rally było takim troszkę połączeniem Network Kurek Rally, troszkę z Need for Speedem i jeszcze troszkę z grą, o której nie wspomniałem, też sportową, którą bardzo lubiłem, czyli Sega Rally. Ale tutaj to dlatego, że lubiłem bardzo w tamtym czasie, strasznie mnie jarała Sega Saturn i wszystkie gry, które wychodziły na Sega Saturn były super, więc Sega Rally też była super. I V-Rally było taką grą, która łączyła te wszystkie elementy. Nie był to do końca symulator, nie był to do końca arcade, gdzieś tak plasowało się pomiędzy, ale dawało właśnie takie poczucie właśnie tego wyścigu, który znałem z Network Kurek Rally, czyli odcinek specjalny. Tam było chyba na czas, że tam czas się odliczał, więc trzeba było w danym czasie dojechać do kolejnego checkpointu. No ale też były te elementy, powiedzmy to, no, takie symulacyjne. Znaczy to nie była gra, w której się nie używało hamulca. Dla mnie, jeżeli gra wymaga używania hamulca, to już jest dla mnie symulacja samochodowa. Tak czy tak, V-Rally 97 rok to było jeszcze przed Colinem, bo dopiero później, w 98 roku wyszedł pierwszy Colin McRae Rally, który najlepiej oddawał te odcinki specjalne i prawdopodobnie większość z Was najlepiej Colina kojarzy, a szczególnie chyba drugą część, która chyba była najbardziej popularną częścią Colina. No i ona już dawała taki właśnie ten posmak tego prawdziwego rajdu, takiego hołowczyca, gdzie jedziesz te OS-y i ścigasz się z czasem. Dlaczego wspomniałem na początku o tych wszystkich handicapach? Ponieważ w tych grach, gdzie jeździ się na odcinkach specjalnych, no jest coś takiego, że tam nie ma handicapu. Zazwyczaj masz czas, w którym musisz przejechać. Jeżeli zmarnujesz ten czas, zrobisz kraksę, wypadniesz z drogi, to potem przez całą trasę musisz gonić ten czas i nie ma zmiłuj, tak? Czas się nie cofnie i musisz samemu zapracować, żeby ten element odrobić. No i dochodzimy do dzisiejszego bohatera, czyli V-Rally 4. Jest to, tak jak mówię, no, najnowsza odsłona od Big Ben. Bardzo przypominająca mi grę, która się nazywała Rally Trophy z 2001 roku. Nawet są podobne samochody tam i tutaj, także to jest też ciekawe. V-Rally jest ogólnie grą, znaczy ta najnowsza odsłona, to jest gra, która nie sili się na bycie drugą Forza Horizon czy drugim Gran Turismo. Tutaj w tej grze zupełnie nie o to chodzi. Dostajemy w zasadzie 4
konkurencje, w których będziemy się ścigać samochodem. Jest to zwykły rajd, czyli z punktu A do punktu B. Ekstremalna gmykana, to zaraz o tym powiem. Tytułowe V-Rally, chyba najsłabsze wyścigi z całego paka i fenomenalna w mojej opinii, to się nazywa wyścig na szczyt. Zaraz powiem zresztą o co chodzi. Fajne jest to, że w V-Rally nie masz jakichś super mega ekstra samochodów, takich z desek kreślarskich, tak jak są na przykład bardzo często w Horizon, tak, czy tam w Motorsporcie. Te samochody, których nigdy pewnie nawet na oczy nie zobaczysz. Natomiast tutaj dostajemy samochody, które są często, wydawałoby się, takie stare rzęchy, ale ma to, dzięki temu wprowadza to klimat. Dlatego to przywiązuję tutaj, znaczy nawiązuję do Rally Trophy, bo właśnie tam też były takie samochody, które nie były nowe, były raczej to takie stare, zmodyfikowane samochody, ale dzięki temu był niesamowity klimat. I tutaj też trzeba przyznać, że dzięki zastosowaniu tej sztuczki udało się bardzo fajnie oddać taki fajny klimat tych wyścigów, tak? Że ścigasz się jakimiś samochodami, które znasz, które na przykład widziałeś jak byłeś mały. Zresztą zaraz powiem, jakie to były samochody. Gra jest tak skonstruowana, że nie ma lootboxów, nie ma płatnych jakichś paczek. Zarabiamy kasiory na wyścigach, kupujemy sobie nowe samochody, odblokowujemy kolejne wyścigi. Fajnie zostało to zrobione, ponieważ mamy jakby swój team. Mamy team wynalazców, którzy jakby mogą nam wyprodukować ulepszenia do naszych samochodów. Mamy mechaników, którzy naprawiają nam samochód, zaraz o tym powiem. No i mamy coś takiego, co się nazywa menadżerów, którzy mogą na przykład wynajdywać fajne okazje na wyścigi, albo wynajdywać na przykład osoby, które mogłyby na przykład lepszych mechaników, tak? Także jest tak zorganizowane. Także jest taka jakby otoczka lekko menadżerska, ale jest to takie dosyć, można powiedzieć, mocno uproszczone. Natomiast to, co mi się w V-Rally podobało, to, że ta gra ma wiele elementów z tych wszystkich wcześniejszych gier, które wspomniałem. Przede wszystkim wyścig, czyli raid. To jest wyścig na odcinku specjalnym, czyli jedziesz z punktu A do punktu B, pokonując jakby pewne takie odcinki trasy. No i to jest właściwie wyścig z czasem. Bardzo mi się to podoba, ponieważ te rajdy to jest dla mnie taki trochę Dark Souls gier wyścigowych, bo często jest tak, że jeżeli zawalisz coś na samym początku i stracisz trochę czasu, to bardzo ciężko ten czas jest potem odzyskać. To właśnie było odczuwalne już przeze mnie w tym Networku Rally w 93 i tu jest bardzo podobnie, że nie ma większej radochy, gdy wjeżdżasz w kolejny checkpoint i widzisz, że jesteś 2 sekundy do przodu, już mówisz, już jest luz, nie? I nagle dzwon i przy kolejnym jesteś 15 do tyłu i już ból jest. Także to jest ogólnie takie fajne, że gra wymaga niesamowitej koncentracji, znaczy te wyścigi, rajd, wymagają od Ciebie dużego takiego zaangażowania i bezbłędnej jazdy, i ostrożnej jazdy, ale przy tym też szybkiej, bo tak jak mówię, no nie trzymając palca, znaczy nie używając hamulca, bardzo szybko te czasy jednak dojdą, znaczy oddalisz się od tego, od pierwszego samochodu, od pierwszego czasu i no już potem właściwie niemożliwe jest to, żeby nadrobić. Także te wyścigi rally są bardzo spoko. Druga to jest ekstremalna gmykana. Przyznam szczerze, że tutaj w te wyścigi najmniej grałem, bo nie jestem biegły w sztuczkach samochodowych, czyli jakichś tam driftach, poślizgach, bączkach, tego typu rzeczach. A są to trasy, których po prostu jeździmy w bardzo takich, powiedzmy, ciasnych korytarzach i zadaniem naszym jest przejechanie trasy, żeby nie uderzyć w żadne słupki, bo każdy uderzany słupek daje nam dodatkowy czas, dorzuca nam dodatkowy czas. No i tam jest dużo takich zakrętów pod kątem prostym, gdzie trzeba się wykazać umiejętnością używania hamulca ręcznego. Akurat muszę przyznać, że to mi jakoś też nie przypadło do gustu. No i kolejną jest V-Rally, to też takie wyścigi, które też nie za bardzo mi przypadły do gustu, muszę przyznać, bo to są wyścigi po kółku, gdzie ścigamy się jakby samochodami, tak? Czyli nie jedziemy z czasem, czyli mamy jakieś tam samochody obok i mamy wyścig. I tutaj wprowadzono fajny element, tak zwane okrążenie Jokera. Na czym to polega? Że w trakcie wyścigu trzeba raz pokonać jakby alternatywne okrążenie, gdzie trasa jest dłuższa i trudniejsza i każdy z przeciwników, jak i ty, musi raz to okrążenie w trakcie wyścigu pokonać, obojętnie za którym razem. Jeżeli będzie zaliczone, no to wtedy już
Jeżeli tego nie zaliczysz, to automatycznie jakby ten wyścig przegrywasz. Fajny pomysł, muszę przyznać, aczkolwiek w e-rally, no tak jak mówię, te wyścigi po kółkach no są takie średnie. Dodajemy jeszcze wyścigi samochodów buggy. I to jest też całkiem fajnie zrobione, bo te samochody, na przykład na początku się ścigamy Volkswagenem Garbusem, fajnie to oddaje ten klimat takich wyścigów, tych samochodów takich przerobionych na takie pojazdy terenowe. Jeżeli przypomina Wam to coś, to tak bardzo dużo tych wyścigów jest na przykład w The Crew 2, tak? Czyli tutaj bardzo to podobnie zostało zrobione. No i ostatnia, wydaje mi się, najfajniejszy element w e-rally to jest wyścig na szczyt. Idea jest taka, dostajemy samochód, który jest bardzo szybki, ma bardzo duże przyspieszenie, jest bardzo zwrotny i naszym celem jest dojechanie w odpowiednim czasie na szczyt jakiejś góry wzniesienia bądź zjechanie z tej góry po bardzo niesamowicie krętej drodze, więc bardzo często używanie hamulca ręcznego i cały czas wyścig z czasem. I to jest jeden z fajniejszych według mnie wyścigów, bo tutaj najbardziej widać, że każdy błąd kosztuje i bardzo często już nie można go potem odrobić, gdy tracisz cenne sekundy na kolejne dzwony, bądź jedziesz gdzieś za wolno i nagle się okazuje, że jesteś 10 sekund do tyłu przed pierwszym miejscem i w zasadzie to już jest po wyścigu, a często trzeba dodać, dlaczego powiedziałem, że to jest Dark Souls gier wyścigowych, bo często te wyścigi są na przykład, trwa taki zjazd w górę, znaczy wjazd pod górę trwa 7 minut, więc przez te 7 minut musisz cały czas być niesamowicie skupionym na tym, co robisz. Bardzo mi się to spodobało. Znaczy, powiem Wam, że to jest jeden z takich elementów, których nie widziałem w żadnych grach wyścigowych. Ja też nie gram w dużo tych gier wyścigowych, ale wydawałoby się, że już nic w grach wyścigowych nowego zrobić nie można, a okazuje się, że powstaje właśnie ta droga na szczyt, która jest naprawdę, może była w wcześniejszym Firelli. Akurat nie grałem w trójkę i dwójkę, więc nie wiem. Ale bardzo mi się ten element spodobał i bardzo fajny pomysł i taki świeży, muszę przyznać. No i to jest ta ostatnia konkurencja. Oczywiście mamy tutaj jakieś rajdy składające się z 3 wyścigów i tutaj jest o tyle fajnie, że na przykład kiedy mamy tych 5 wyścigów pod rząd, to może być 5 wyścigów jazdy na szczyt, 5 tam czy 3 na przykład gymykany i tak dalej. W międzyczasie, między tymi wyścigami psuje nam się samochód. To jest podobnie jak Network Kurek Rally. Wysiadają kolejne elementy. Może to być zawieszenie, karoseria, opony, elektronika. Wszystko w trakcie jakichś tam potężniejszych dzwonów zaczyna wysiadać. No i po przejechaniu jednego wyścigu mamy jakiś czas, który możemy przeznaczyć na naprawę tego samochodu. Oczywiście tego czasu jest tyle, że bardzo często nie starczy, żeby wszystko naprawić, więc decydujemy, czy naprawić karoserię, czy naprawić hamulce, czy elektronikę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście może się zdarzyć tak, że jeżeli zmasakrujemy totalnie samochód, no to już nie przejedziemy nawet wyścigu, bo on już się zatrzyma i nie będzie dalej chciał jechać. Ale to jest fajny element jeszcze wprowadzający, taki dodatkowo zmuszający nas do tego, aby grać ostrożnie, tak? Grać ostrożnie. Szczególnie to jest widoczne właśnie, znaczy jeżeli jest pojedynczy wyścig, to tego nie ma, ale jeżeli jest kilka wyścigów, nawet 2 pod rząd, no to już wchodzi ten element naprawy. Dodatkowo dostajemy kontrakty. Kontrakty to są troszkę takie jakby wyzwania, polegające na pewnych określonych założeniach, typu przejedź BMW 5 wyścigów bez naprawy samochodu, tak? Czy tam 5 takich jakichś eventów, które składają się z kilku wyścigów bez naprawy samochodów. No i za to dostajemy sporo pieniędzy. No i muszę przyznać, że tutaj jest to o tyle fajnie zrobione, że nawet ja, który jestem no, totalnym lajkonikiem, jeżeli chodzi o gry sportowo-samochodowe, nie ogarniam ogólnie takich gier. Bez problemu zebrałem sporą część gotówki i potem mogłem sobie kupować kolejne te samochody i to jest dobrze jest wyważony poziom trudności. Autorzy dodali jeszcze fajny suwak, mianowicie nazywa się to sztuczna inteligencja przeciwników. I możesz zmniejszyć od 0 chyba do 100%? Chyba do 100%. W zależności od tego, jak zmniejszasz bądź zwiększasz ten suwak, zwiększa się lub zmniejsza nagroda pieniężna za dany wyścig. Jeżeli weźmiesz chyba 100 czy tam, to jest 200%, to przeciwnicy będą 2 razy lepsi, ale jeżeli wygrasz, dostaniesz 2 razy większą nagrodę, tak? Także to jest bardzo spoko rozwiązanie, takie powiedzmy od razu pokazujące mniej więcej, czy opłaca Ci się ten wyścig jechać na mega trudnym poziomie, czy na łatwym. Fajnie tutaj to muszę przyznać, muszę tu pochwalić, że fajnie zostało to zrobione. Na pewno to, co wyszło niesamowicie dobrze, to super trasy. Jasnym jest, że trasy, gdzie jedziesz z punktu A do punktu B,
łatwiej zrobić trasy ładne niż trasy w grze, które są sandboxami samochodowymi. Tutaj jest kilka bardzo fajnych tras, szczególnie mi się podobają te trasy w wyścigu na szczyt, gdzie są one w różnych miejscach świata, tak? USA, tam Rumunia, Chiny. Natomiast jest na przykład są trasy w Japonii, gdzie jedziemy po takim typowym japońskim miasteczku, gdzie są wąskie uliczki, skręty o 90 stopni i nagle wyjeżdżamy na jakieś takie pola zasiane jakimiś takimi kolorowymi kwiatami. No robi to wrażenie. Jest na przykład w USA park Sequoia, chyba to się nazywa, gdzie jedziemy, gdzie są takie duże drzewa jak w Powrocie Jedi. Też muszę przyznać, że pod kątem tutaj tych tras wypadło to naprawdę dobrze, aczkolwiek no, tak jak mówię, to są trasy, gdzie nie wyjedziesz gdzieś na bok, nie pojedziesz sobie pozwiedzać, tylko to są trasy w zasadzie liniowe, tak, że jedziesz z punktu A do punktu B. Z kolei buggy na przykład możemy się ścigać na Syberii, w takim śniegu dosyć sporym. No, muszę przyznać, że tutaj autorzy się postarali. Do tego dochodzą różne efekty atmosferyczne, aczkolwiek nie zmieniają się one dynamicznie, tylko od razu mamy założenie, czy dany odcinek, czy też na danym wyścigu będzie deszcz, czy tam padał śnieg i tak dalej. Także to też jest spoko. Od razu jest różnica, kiedy jedzie się na przykład na mokrej nawierzchni, a na suchej. No i dochodzimy do samochodu. Tu jest ogólnie z samochodami, to jest ogólnie ciekawe, bo na początku grasz w tą grę, grałem Mariola, patrzyła jak gram w tą grę, mówi daj mi się przejechać, też sobie pojadę. I na początku dostajemy taki samochód z takich powiedzmy bardziej rzęchów, w moim wypadku było to Renault Alpine, nie wiem z którego to jest roku, chyba z lat 70. ten samochód. I odpalasz grę i nie możesz się przyzwyczaić do sterowania, ponieważ samochód w zasadzie to jest trochę tak, że ta gra jest na samym początku niesamowicie trudna, bo samochód ślizga ci się jak mydło po śliskiej powierzchni. Ciężko nad nim zapanować. Jeździsz, patrzyłem jak Mariola gra, zresztą tutaj pewnie teraz wrzucony jest filmik z Marioli postępów. Jeździ od lewej do prawej, bardzo ciężko opanować tą furę. Znaczy to nie jest tak, że to jest dodany taki dosyć nierealistyczny element, bo później, gdy kupujemy lepsze samochody, one się lepiej trzymają trasy, ale te początkowe samochody to jest totalny dramat, nie? One po prostu wpadają momentalnie po ślizg, także wymaga to jakiegoś naprawdę sporego przyzwyczajenia się i takiego opanowania, kierowania, ale to podprocentuje, bo w zasadzie na początku, jeżeli masz trudno, to potem jest jakby coraz łatwiej i bardziej to ogarniasz, ale to jest właśnie przykład, że te samochody, nie wiem czy tak naprawdę te samochody, te Renault Alpine faktycznie tak się ślizgały po nawierzchni, nie mam tych informacji, ale jeżeli tak, to chyba nikt nie powinien tym samochodem jeździć, bo to jest po prostu jakiś absurd, ale to też mi przypominało właśnie Rally Trophy, gdzie też te samochody miały bardzo taki, tam się mocno ślizgały po nawierzchni. Przynajmniej tak mi się kojarzy, że tak to właśnie tam mniej więcej wychodziło. Niemniej, no samochodów tam no jest kilka, nie są to jakieś super ekstra samochody. Tam w drodze na szczyt patrzę na ściągę, jaki miałem samochód, bo ja to się na samochodach zupełnie nie znam. Miałem BMW 3, to nie jest jakiś super ekstra, super nowy samochód, ale właśnie całą ideą tej gry jest to, żeby nie było jakieś super ekstra samochody, ale tam jakieś, wiecie, możesz tam punciakiem śmigać albo czymś tam, punciak Abarth to się nazywa, Abarth jakoś tak, nie wiem. Także fajnie zostało to zrobione pod tym kątem, że te samochody nie są jakieś wymyślne i wydumane z desk kreślarskich designerów, tylko to są zwykłe takie wozy, które możesz na ulicy spotkać, bądź mogłeś spotkać w latach 70. Niemniej V-Rally nie ma ambicji zagrozić marce Forza Horizon czy innym tuzom wyścigów samochodowych, bo tutaj jakby nie o to chodzi. To są wyścigi, których bardzo dużo jest takiej radości, takiego miodu podczas gdy jedziesz. Dawno nie odczułem czegoś takiego, no tak jak mówię, przypominało mi mocno czasy Screamera, Need for Speed, czasy Network Kurek Rally i to jest chyba gra taka skierowana właśnie dla graczy, którzy tęsknią za tymi czasami, gdzie nie miały, te gry były, z jednej strony miały taki element symulacyjny, ale nie były aż tak skomplikowane jak na przykład, nie wiem, Forza Motorsport, nie? Odpalasz tą Forzę, ja tam odpalam to, guzików, przełączników, ustawień, w ogóle nie wiem o co chodzi. Jest taka bardzo przystępna, aczkolwiek, no tak jak mówię, skierowana raczej dla graczy, którzy nie szukają jakiegoś ultra mega realizmu i ustawiania, nie wiem, kolorów wentyli w oponach i ustawiania, nie wiem, jakichś
nie wiem, innych dziwnych rzeczy, tylko jest po prostu sama radość jeżdżenia, tak, ze ścigania się jest jakby tutaj już wtłoczona w to i samo to, że jedziesz już sprawia Ci radość, tak, nie musisz się zamartwiać jeszcze dziesiątkami innych ustawień. Oczywiście te ustawienia też są, ale tam w jakiejś, można powiedzieć, mniej, bardziej szczątkowej formie. Ja ogólnie muszę przyznać, że mi się fajnie grało i powiem tak, miałem Forza Horizon, miałem V-Rally i więcej chyba grałem w to V-Rally, bo była to gra dla mnie troszkę prostsza w odbiorze i w pewien sposób właśnie łaknąłem tego klimatu z tych lat 90., który kiedyś pamiętałem i który strasznie mnie jarał i który bardzo mi się podobał. I tutaj to znalazłem, tak? Forza jest innym gatunkiem gry, tak? To są zupełnie inne gry i na pewno też będę świetnie się bawił przy Forsie, ale tutaj na pewno ta nostalgia, ta tęsknota za tymi latami 90. i tymi wyścigami, kiedy były bardzo one specyficzne, jakby powróciła, tak? Niesamowicie mi się to fajnie grało. Na koniec pytanie, czy grać, czy nie grać? To jest, słuchajcie, dosyć trudna odpowiedź, ponieważ w ogóle dziwne jest to, że V-Rally wyszło w zasadzie w tym samym okresie co Forza Horizon, a no powiedzmy sobie szczerze, popularność obydwu marek to nie ma w ogóle co porównywać. Niemniej, jeżeli lubiliście Collina, pierwsze Need for Speedy, graliście, jeżeli się zdarzyło Wam grać w Screamera, bądź Network Kurek Rally, bądź na przykład w Rally Trophy od Jolt, to myślę, że tutaj ta gra Wam się strasznie spodoba, bo ma dużo tych elementów, które były fajne w tamtych czasach i jest taki fajny klimacik tej gry. Jest taki fajny klimacik, przede wszystkim troszkę podbijany tym, że nie mamy tych super ekstra samochodów, no i bardzo pomysłowe wyścigi. No ta droga na szczyt dla mnie jest fenomenalna, nie? Ja bym chciał, żeby teraz w każdej grze jakiejś samochodowej było, to super, naprawdę super. Piękne trasy. Jest tam jakieś takie mikrozarządzanie i nie irytuje gra, bo to jest troszkę też tak, że nawet jak przejedziesz ostatni, to jakąś tam pulę pieniędzy dostajesz, także to nie jest też tak, że wymusza na tobie zawsze, żeby być pierwszym, a to jest fajne, że gra premiuje nawet Cię, jeżeli nie jesteś dobry, nie jesteś najlepszy, tak? To mi się podoba, to jest dobre podejście, wiecie, takie, że przejedziesz pierwszy czy szósty, jakaś tam kasa wpadnie, na coś tam będzie. Także to jest według mnie bardzo fajne podejście, bo bardzo często w takich grach, nie wiem jak tam Gran Turismo czy gdzieś, to ja się po prostu odbijałem jak od ściany w pewnym momencie, bo nie mogłem przejechać na pierwszym miejscu i mnie to strasznie irytowało. Nie mogłem kupić lepszego samochodu, nic z tego nie miałem i mogłem jeździć w kółko ten jeden wyścig i nic z tego nie było, tak? Nic nie pchało tego do przodu, nie było progresu. A tutaj ten progres delikatny, ale zawsze jakiś jest. Także słuchajcie, no pozostawiam decyzję oczywiście Wam, możecie zobaczyć sobie na gameplayach jak to wygląda. W ruchu naprawdę to robi wrażenie i te trasy są świetnie zaprojektowane. Samochody też ok, no tutaj to już w kwestii modelowania samochodów to już doszliśmy do takiego poziomu, że trudno przeskoczyć taką Forcę, która ma w mojej opinii najlepsze samochody i tutaj chyba twórcy też nie próbowali tego zrobić, bo trochę by to nie miało sensu, ale w sumie te elementy, które są, wypadły całkiem fajnie. No. Wyścigi takie, można powiedzieć, mniej zobowiązujące niż Forza, ale dające masę frajdy, masę takiego miodu i radochy z tego, że jedziesz i pokonujesz te odcinki specjalne, jak na przykład w Network Kurek Rally słuchasz monotonnego głosu swojego pilota, no i walczysz z czasem, bo ta walka z czasem, kiedy już wiesz, że tracisz 10 sekund i tam mówisz, no nie, no to teraz na zaciśniętych zębach, to teraz jadę już po prostu, nie zdejmuję palca z hamulca, bo znaczy nie kładę palca na hamulec, bo muszę nadrobić. To jest takie właśnie taka gra, gdzie walczysz trochę sam z sobą podczas takich wyścigów. To jest fajnie oddane. Dla osób, które tęsknią za Collinem 2.0, Segą Rally bądź pierwszym V-Rally, myślę, że jest to fajny wybór, także no polecam, mi się fajnie grało, naprawdę mi się fajnie grało, zresztą osoby, które obserwują mnie na Xboxie widzą, że bardzo często tą grę odpalam i sobie po prostu jeżdżę kolejne wyścigi, bo sprawia mi to niesamowitą radochę. Także bardzo fajny tytuł i ogólnie bardzo dobrze się bawiłem. To tyle.
Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.